Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Po ostatnim bardzo merytorycznym odcinku... Dzień dobry, Laczek TV. Kurwa, co to za gama? Seria pytania, odpowiedź. No jak tu normalnie nagrywać? Barcelona czy Real? Real. Legia czy Lech? Pomidor. Legia czy Lech? Pomidor. Zielony czy niebieski? Zielony, bo Wisła Akademica. Gatuno czy Gatuno? Kuba Wesołowski. Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Tym razem odcinek taki bardziej luźny, bym powiedział. To jak wygląda moja codzienność. Troszkę więcej ujęć spoza sali, ale oczywiście te treningi, które aktualnie robię, też zobaczycie. Zobaczycie też taki trening, który myślę, że niektórzy mogą o nim nie wiedzieć. Jest to bardzo ciekawe, więc zapraszam Was na odcinek. Mamy Ligę Mistrzów. A tutaj Mercy twerkuje, zobaczcie. O, i właśnie City bramkę strzeliło. Ciekawa jest ta nowa wersja Champions League, ale skupić się na, nie wiem ile jest, 18 meczy na raz? Ciężary. Ale wydaje mi się, że to jest dobra zmiana. Jako że dzisiaj są moje urodziny, a ja jestem dobrym kolegą, to stwierdziłem, że podejdę do piekarni i kupię tam wszystkim coś słodkiego. W sumie to ja powinienem dostawać prezenty, ale zazwyczaj w klubach też jest taka tradycja, że jak się ma urodziny, to piłkarz, który ma urodziny, zazwyczaj przynosi coś do klubu. Nie wiem, czy w innych pracach też tak jest, ale u nas tak to wygląda, więc stwierdziłem, że jako, że w klubie nie jestem, a teraz siłownia to mój klub, to podejdę i kupię coś słodkiego. Ogólnie może być tak, że będziecie mnie coraz widzieć w takiej formie, że sobie idę i gadam, bo wcześniej były kule i no, nie dawałem rady, nie mogłem tego zrobić, a montażysta i tutaj kolega odpowiedzialny za wszystko, Kuba, mi mówi, że takie coś się spoko ogląda, więc może wrócimy jeden taki vlog, gdzie po prostu taki bardziej lifestyle'owy, gdzie chodzę i pierdzielę coś tam. Jak wiecie, zostałem tatą. Widziałem już na YouTubie, że niektórzy YouTuberzy pokazywali porody i takie rzeczy. U mnie takich rzeczy nie zobaczycie. Nie wiem, czy... Na pewno tam córę moją pewnie gdzieś tam zobaczycie w tle i tak dalej, ale za dużo takich rzeczy też nie chcę pokazywać. Dom to dom, tam się zamykamy i tam jest nasza prywatność. Chciałbym go trochę pokazać, ale w takich granicach normalności. Stylówka na trening, klasyczek. Treningowe klapeczki. Jak ktoś mnie widzi, to myślę, że są jakieś walnięte na łeb. Jeszcze torby Biedronki brakuje i mamy wszystko. Dietetyk nie widzi. To jest najbardziej poniżające na meczu dla piłkarza. Dziura? Ale zależy jaka dziura. Bo jak tak podaniem po prostu dziurą, No. to nie, ale jak tak nie wiem, czeka na ciebie i tak ci... No. To wtedy to jest dramat. Jak się przewrócisz przy zwodzie? Jak na przykład dla mnie, jak dla obrońcy, to że... Ale to jest częste, ale no... I często cię poniżają. Tak, no. tak. Nie, że biegniesz i no już chcesz ratować, nie? I na samym końcu już idziesz na ślizgu, Czy dziwnie? a on ci tylko tak przełoży tą piłkę i ty lecisz, on... Hop! Dobra, czego nie można robić w szatni? Wynosić informacji z szatni. O, wynosi informacje. Nie można pisać do kobiet kolegów. To chyba wszędzie funkcjonuje. Chociaż tacy też się zdarzają. Idę wam pokazać moją bluzę, bo jest piękna, patrzcie. Piękna, co? Nie? To Tomka Kędziory, nie? Zazdrościcie, co? No. Fajna jest, no. Ładna. Firma mi się nie podoba, bo nie współpracuję z tą firmą, ale ogólnie ładnie to wygląda. Najważniejszy moment w swojej karierze. Taki, który... Top 1. Który zapamiętam? Top 1. Mecz, sytuacja, bramka, dziurę, którą dostałeś. Znaczy najfajniejszy moment to gra na Narodowym, nie? Mordo. Hymn. Hymn na Narodowym jest taki, bo później grasz, na przykład... No dramat jest na Narodowym, jeśli chodzi o kibiców, nie? W sensie jak grasz na przykład mecz ligowy, to wiesz, ta wrzawa jest cały czas i jakby później, a na Narodowym jest tak, że masz ten hymn i to jest takie, wiesz, 100 na 10, super moment. Później się zaczyna mecz i masz takie... Kurwa, ktoś tu siedzi? W ogóle jest, wiesz, Tak? ludzie są tu, wiesz, tak w porównaniu do meczu ligowego, jak masz na przykład 30 000 ludzi na meczu ligowym. Wiesz, na jakimś, nie wiem, tu jak na Lechu jest, na Górniku, jak ja grałem, czy w Heerenveen, to wiesz, cały czas jest wrzawa, nie? Wiesz dlaczego? No bo ile jest piosenek, które potrafi zaśpiewać, wiesz, nie? Taki, wiesz, spęd ludzi z całej Polski. No bo jak jesteś na Lechu, no to wiesz, no wszyscy Lechy ci znają te same piosenki, by mogą śpiewać cały mecz, a na takim narodowym, no to poza hymnem i ole, 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 to chyba... I na Telebimie No tak, no bo 3, 2, 1, klaps. No tak, 3, 2, 1, no klaps. chyba... Ale powinni moim zdaniem... Tak, nie ma takich piosenek, jakby, które można... Wiem, ale powinni moim zdaniem
udostępnić jeden sektor dla ludzi, Którzy tworzą atmosferę. którzy by chcieli przyjść i po prostu dopingować i cały stadion by za tym szedł. Najlepszy piłkarz, na jakiego grałeś? Paulo Dybalę grałem, Dybala? teraz z Roma, w Juventusie grał cały czas. Ty go nie będziesz znał, ale jest Trochę taki, szufladkujesz mnie teraz. jest taki gościu Kudus. On gra w West Hamie teraz. No a teraz zaraz będzie grał już w innym klubie, ale grał w Ajaxie, to miał taki mecz jeden z nami, że ja mówię, to się nie dzieje, nie? No brał piłę i jechał jak... Wiesz, czasami masz takie mecze, że ktoś ma taki mecz, że mówisz, kurwa, co za gość jest, nie? Jeszcze go nie znasz, zaraz będziesz go znał. Zaraz wejdzie na ten poziom, gdzie ty go poznasz. Jak to jest z tym symulowaniem? Ja się nie będę No ja wypowiadał. ci powiem, o co chodzi. No. Was tego uczą na treningach, czy to jest takie, czy to macie naturalnie? Bo wiecie, bo niektóre są tak komiczne. Dobra, no to teraz nie, Wydaje to się- ja odbiję nie, piłeczkę. poczekaj, nie odbiję piłeczkę, bo już nie przyjąłeś mojej. No, Uczą was tego, czy nie? nie, Mówią wam, jak to robić, czy nie? nie. Czy po prostu to jest, To znaczy kiedyś jeszcze jak waru nie było, no... to byli trenerzy, co mówili, ale połóż się tam. Wiesz, jak jesteś polu karnym zazwyczaj No. i tam jest taka stykowa sytuacja, to było, że trener mówił, no ale połóż się. Wiesz co chodzi? Karnego dadzą. Ale nie uczą was tego. Ale nie nie uczą. ma, nie ma technik No dobra, symulowania, no ale wykorzystujesz sytuację po prostu. A jak na przykład fajterzy dostają niby w jaja, nie dostają w jaja i siedzą i odpoczywają, No, tak. to co, no to też. No wiesz, to złapanie czasu, nie? No tak jak wy wiecie. No to nie? też na Chodzicie przykład. się. No, No. coś jest. A w ogóle powiedzmy, jakie jest podejście do treningu indywidualnego w Holandii? Bo to wiem, że w twoim klubie jakby mamy pełną zgodę, ale jak to ogólnie wygląda? Jak się to zapatrują trenerzy? No w Holandii to wiesz, no robię co ty i tyle, nie? Ale i jak mojemu trenerowi to nawet pasuje, bo cię nie musi sprawdzać, nie? Wiesz co chodzi, że znaczy sprawdza na zasadzie tak, ja mu pokazuję, on dobra, fajnie i sobie rób. I wie, że mam dostosowany kilogram, a wiesz, masz 27 chłopów, nagle by się tutaj 27 zleciało, nie? No i ja mam na przykład, nie wiem, max przysiad, nie wiem jaki mam, ale powiedzmy, nie wiem, 150 kg rzućmy. No ale gościu obok mnie ma max 120. No i jego 80% już nie jest ten, a napisane masz zrób 80% 3 razy, czy tam 4 razy, nie? No to wiesz jak jest. Nie chce im się. Bo ja sobie na przykład robię swoją stację, przynoszę sobie to, co tam wiem, że mam zrobić i ja sobie układam sam po ciebie, ale jak tak. Jeden przyjdzie, założy 120, to drugi co ma zrobić 130 czy tam 140 mówi no dobra, to już zrobię to 120, nie? No i tak finalnie to jest... No bo miałem chyba zawodnika, chyba poza, ostatnio właśnie myślałem, chyba poza francuską ligą, to już miałem wszędzie zawodnika swojego. W każdej, nawet teraz w Egipcie mamy zawodnika. No i w Polsce na powiedzmy 5 zapytań, 3 razy mam problem z trenerem motorycznym, że nie pozwalają albo są mega problemowi. Za granicą na 10 może z jednym muszę w ogóle podyskutować tak naprawdę, a i tak zawsze jest zgoda. Nie? No bo teraz, nie wiem, Puchacz jest w 6., 5. klubie od tego początku. Nie ma problemu, zawsze piszę, teraz jest ten Championship, super kontakt z trenerem, MLS, super kontakt z trenerami, La Liga, Serie A, w ogóle najlepsi są Serbowie, pozdrawiam wszystkich Serbów, trenerów są świetni. Czy Turcja, Włosi w ogóle mają pełen luzik, nie? Chcesz, rób, nie chcesz, kawusia. No ale w Polsce jest jeden problem. Mamy taki problem, że w Polsce jest niebo nie. Bo ja rozumiem, że no jestem trener teraz w Anglii, w tym Championship, ja wysyłam swoje założenia, temu trenerowi w ogóle wczoraj mam właśnie taką rozmowę z tym trenerem, w ogóle świetny człowiek. Wysłałem zapytanie, oczywiście pełna zgoda, wysłałem mu plany, no i on te plany bierze, ogląda je, ma pojęcie, bo to jest, wiesz, wykształcony człowiek, więc widzi te plany, rozumie je, no i mówi, spoko, róbcie. A w Polsce jest tak, że oni nawet nie patrzą, co ja wysyłam, tylko niebo nie. Niebo będzie obciążone. Myślisz, że piłkarze się nie potrafią bić, ja bym go złożył w 2 sekundy. Widziałem waszego przedstawiciela Kosteckiego. No i co? No i widziałem, nie? Żebyś wiedział, że widziałem. Ale tu grają. Ja! To my dzisiaj tacy inteligentni będziemy, tak? Co to jakiś Mozart jest, czy co to? Czuję się, jakbym teraz na wojnę jechał na koniu. Ułani. Teraz to się jakiś szpieg nam zza plecu wychodzi. A oglądałeś Kompanię Braci? Nie. Fantastyczna seria. Dobrze to wygląda. Dobrze nagrane wszystko. Świetna gra aktorska. Mógłbyś być tym
krytykiem na filmach. Jak jest, tam są dwie oceny. Jedna jest ocena widzów, ocena krytyków. Ty jesteś ten krytyk. Opinia zabrzmiała, jak nie wiem, czy kojarzysz. No, pociąg był zły i tory też były złe. Kojarzysz to, czy nie? Nie, pokaż mi to. Nie znasz, tory były złe? Nie. Po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. Zdarza się. Zdarza się, no. 17 lat temu to było, cześć? No i tak, dla mnie najlepsze to jest Himmel Jadwiga. Himmel Jadwiga. Lipinki Łużyckie. Tam za pocztą. Himmel, ono dostało w ogóle odszkodowanie. Co ty? To mi się wydaje, no. Że... Za styrtę? Zastępne. Lipinki Łużyckie to teraz znam, ale wiesz, jak rozsłabiła chyba wioskę? Serce ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. A biodro ci? Opierdolił. Co? Rafał wczoraj biodro Biodro też. mi opierdolił. Biodro ci opierdolił, czy nie? Ej. To jest do Kuby trzeba, który będzie coś montował, żeby wrzucił ciebie gadającego z setek. A normalnie podczas dnia biodro cię opierdolił, czy nie? Są we mnie dwa wilki, nie? Jeszcze się na mikrofon tak spojrzałeś. Czyli nie opierdolił. Zobaczcie tutaj, jak jest nagrywane, profesjonalnie wszystko. Bo już się sprzedało, że z czatu GPT bierze wiedzę. Bo tego pana nigdy nie widzieliście jeszcze na kanale. To on stoi za tym wszystkim. Paweł, a ty nie za ciężko trenujesz? To pozdrowienia dla mojej mamy. Już wyszedłem od chłopaków po treningu, po fizjo. Też jak widzieliście, praca z fizjoterapeutą to nie jest tylko leżenie na kozetce i masowanie, ale też sporo rzeczy z fizjo robi się na siłowni. Te niektóre ćwiczenia, które widzieliście, to też jest praca z fizjo, bo to nie jest tak właśnie, że się leży i fizjo tylko masuje. Oczywiście on robi właśnie manualną robotę, jeśli dookoła kolana, ale też właśnie takie korekcyjne ćwiczenia wykonuje z fizjo. Idziemy do domku coś zjeść i później lecę jeszcze na wywiad do kanału Futbolownia. Za każdym razem, w sumie jak nagrywamy jedzenie, to jest ten sam obiad. Przynajmniej ostatnio razem jak robiliśmy, to też był ten sam obiad. Więc wychodzi na to, że jemy jedno i to samo. No ale on jest dobry. No jest bardzo dobry. Tak się prezentuje, jak moja żona go zrobi, bo jak ja go zrobię, to wygląda troszkę inaczej. Ale twoje ziemniaczki są lepsze. Tak? Jak mówiłem kiedyś o tym, że to jest zespół, to właśnie na tym polega taki zespół, że ja idę na trening, wracam i jest obiad zrobiony. A w drugą stronę? No, w drugą stronę działa to tak, że jak ty na przykład nie chcesz się wstać do dziecka, to ja wstaję. Oho, do własnego dziecka. Nie wiem. Siemano, jedziemy właśnie na nagrywki do Damiana z kanału Futbolownia. Damian zaprosił mnie właśnie na rozmowę, na wywiad. Pewnie jak wy już to będziecie widzieć, to już ten wywiad pewnie u niego będzie na kanale, więc go zobaczycie albo w opisie, albo gdzieś tutaj. O, tutaj widzę, że będzie miejsce, więc tutaj montażysta to podlinkuje. Bardzo podoba mi się ogólnie Poznań. Macie fajne miasto. To gdzieś tam wcześniej mówiłem, że strasznie było rozkopane w tamtym razem, jak byłem, ale jako taki turysta medyczny, turysta krzyżowych, jak jestem w Poznaniu, byłem 3 lata temu i teraz jestem znowu, to no jak już jest to zrobione, to ten Poznań jest fajny i rynek macie super i ogólnie jest ok. Chociaż ja jestem bardziej wiejski, bo też z Alą wybudowaliśmy dom sobie na wsi, tam gdzieś u Ali na wsi. No i tak żyjąc w dużym mieście, no jakim jest Poznań w Polsce, jedyne co mi brakuje na wsi, to może to być śmieszne, ale brakuje mi żabki, albo brakuje mi stokrotki, albo takiego właśnie sklepu, gdzie wiecie, siedzicie sobie na chacie, oglądacie sobie coś, albo robicie obiad i nagle macie takie, brakuje mi tego i sobie możecie w klapeczkach zejść na dół w bloku, bo teraz te żabki są praktycznie w każdym bloku, czy jakieś takie sklepy osiedlowe. No i macie, nie? A jak u nas właśnie na wiosce nie ma sklepu, no i jak trzeba gdzieś, no czegoś zabraknie, no to właśnie
Trzeba wsiąść w ten samochód, no i to są 3, 4, 5 minut, no ale jednak trzeba wsiąść w ten samochód, a tutaj wiecie, w klapeczkach sobie schodzicie na dół i jest git. Poza tym, nie wiem, no my też mieszkamy tam gdzieś 15 minut do Zielonej Góry, to jak ja na przykład spoza Zielonej Góry, z wioski do centrum Zielonej Góry jadę tyle, co dzisiaj na ten wywiad. Gdzie to jest, ja jestem w Poznaniu, jadę do Poznania i jadę tam 25 minut, 8 km, nie? Straszna strata czasu. Ale ogólnie miasto jest fajne, zadbane. Naprawdę nie wiem jak to wygląda pod kątem jakichś tam atrakcji dla młodych ludzi, ale wydaje się fajne do życia. Widzieliście dzisiaj, no co, że jak poszedłem właśnie po bułki do piekarni, po coś słodkiego do piekarni, bo są dzisiaj moje urodziny. Później właśnie był trening z Piotrkiem, był trening z Robertem, plus tam właśnie praca na kozetce. No i teraz jadę na ten wywiad. No właśnie myślę, że taki dosyć ciekawy dzień, bo ten wywiad wskoczył i chciałem wam go pokazać. Nie wiem, czy to będzie cały dzień pokazany, czy może zmontujemy jeszcze to z innymi dniami, ale właśnie chciałem pokazać taki jeden, może 2 dni, jak to wygląda u mnie. Po wywiadzie przyjechałem do domu i właśnie takie rzeczy, co na mnie czekały. A mój najlepszy prezent w życiu, jaki dostałem, to właśnie trzymam tutaj w rączkach. A tam jeszcze dostałem dwie płyty winylowe, jeszcze gram. Paweł, nie rób jaj. No bo chciałem sobie kupić gramofon, ale czasu nie było. No. Sam sobie No a potem przyszła gramofon, nie. No, chciałem sobie kupić gramofon na urodziny, sam sobie jako prezent. No ale nie było czasu i przyszły płyty, ale gramofonu nie ma. A ty jesteś w strefie ciszy i do mnie zadzwoniłeś? Nie no, jestem w pociągu, no. No ale w pociągu są strefy ciszy, nie? Ja nie wiem, jest taka możliwość, ale to ty go zadzwoniłeś. Już ty dzwoniłeś, ja tylko na wideo się przyłączyłem. A jako, że ty masz urodziny, to te wszystkie strefy ciszy. Uwaga, teraz muszę wam przerwać. Pamiętajcie, że moje odcinki wychodzą co niedzielę o godzinie 15 i serdecznie was na nie zapraszam. Tylko, że zostałem wywołany do tablicy, albo raczej sam się do niej troszkę wrzuciłem, to powiem wam, co myślę na ten cały temat, o tym dziennikarzach, dziennikarstwie i tym wszystkim, tym całym zamieszaniu, które wczoraj było na Twitterze. Jakby to wszystko działo się po tym, jak prezes Krakowi coś tam powiedział o tym. I to nie jest tak, że ja się z nim zgadzam, bo ja się z nim nie zgadzam w wielu kwestiach. Ja myślę, że bycie na przykład newsmanem, dobrym newsmanem, to też jest dobre dziennikarstwo, bo żeby dojść do jakiejś informacji w bardzo szybki sposób, to naprawdę trzeba być dobrym dziennikarzem, mieć kontakty, jakieś powiązania i tak dalej, wiedzieć, gdzie się poruszać w tej branży, więc z tym akurat się nie zgodzę. Myślę jednak, że w dobie właśnie tych newsów i tego, kto pierwszy, u kogo będzie napisany nasz news, w dobie tego wszystkiego po prostu jest strasznie dużo chłamu, bo każdy chce jakby być pierwszy, każdy chce być jak najszybszy i nikt nie ma czasu na to, żeby zweryfikować 2-3 razy jedną wiadomość i po jednym jakby newsie, po jednej wiadomości, którą dostają, często wypuszczają tę wiadomość, która później staje się farmazonem, nie? Więc moim zdaniem, no jest ta prawda trochę leży po środku, ale tak jak mówię, myślę, że bycie newsmanem to jest jakby duża część dziennikarstwa, nie? Żeby dojść jako pierwszy do jakiejś tam wiadomości. Wsadzanie wszystkich do jednego worka, no nie jest fair, bo moim zdaniem mamy bardzo dużo fajnych dziennikarzy, sam czytam niektórych felietony, różne rzeczy od polskich dziennikarzy, nie wiem, no Mati Święcicki, Tomek Ćwiąkała, Olkiewicz, Rokuszewski. Naprawdę jest sporo dziennikarzy w Polsce, którzy stoją na fajnym, wysokim poziomie i te ich treści, czy to tiktokowe, nie tiktokowe, duże felietony, reportaże, fajnie się tego czyta. No ale tak jak w każdym zawodzie, nie? Czy istnieją NPC-ty w polskim dziennikarstwie, które gadają jak ChatGPT i tak naprawdę jeśli byście po prostu wstawili kogoś innego tam, to by nic nie zmieniło? No oczywiście, że istnieją. Czy są programy, które są tak naprawdę jakimiś, nie wiem, słupami
dla bugmacherów i diet pudełkowych? Oczywiście, że są, nie? Jakby jest teraz przesyt tego wszystkiego, że wy jako widzowie właśnie musicie sobie poszukać swoich dobrych treści, nie? Bo z mojego punktu widzenia, jak ja... albo inaczej, to co mnie właśnie bardzo, bardzo jakby denerwowało wczoraj, to całe użalanie się nad sobą tych dziennikarzy niektórych, że Jezu, jak on mógł tak powiedzieć? No tak mógł tak powiedzieć, tak jak wy możecie powiedzieć o nas, tak my możemy powiedzieć o was, nie? I nagle jest wielka burza i wydaje mi się, że to są po prostu zrobione z igły widły. To wyobraźcie sobie, gdybyśmy zagrali w Uno i zrobili taki reverse, że zrobilibyśmy studio z 2 piłkarzami, nie wiem, jednym dyrektorem sportowym i jednym trenerem i siedzielibyśmy i byśmy kręcili beczkę z tych farmazonów dziennikarzy, które oni podają jako taką prawdę i to jak oni właśnie, czego oni się nie dowiedzieli, a uwierzcie mi, jeśli jesteście od drugiej strony, to niektóre te informacje są śmieszne, nie? W ogóle niesprawdzone. Niektóre informacje w ogóle nie mają prawa bytu, ale tak jak mówiłem wcześniej, ktoś chce być pierwszy i to puszcza, nie? I to co wtedy by się działo? Wtedy to oni by normalnie, nie wiem, jakby w ogóle chyba przyjechali do mnie do domu i by mnie tu chcieli pobić, nie? Więc też właśnie śmieszny dystans, albo raczej brak dystansu do siebie pokazuje to, że ten pan, którego ja tweet podałem dalej, jakby cytując i to, co tam napisałem, przed tym, jak cytowałem, jeszcze mnie obserwował. A potem, jak ja już zacytowałem tego tweeta, już mnie nie zaobserwował. Więc to też pokazuje, jaki właśnie mają dystans do siebie dziennikarze w momencie, kiedy się mówi o nich, a nie kiedy oni są na tej kanapie, szczęśliwi i czasami w jednym zdaniu potrafią, oni nawet czasami w jednym zdaniu potrafią spuentować całą karierę piłkarza, czy tam trenera, czy dyrektora sportowego i oni nawet na to nie zwracają uwagi. Ale jak w drugą stronę to zadziałało, no to już wielkie halo. O Jezu, no jak tak może? Nie ma, no jak prezes mógł powiedzieć coś takiego? Ogólnie, może widzieliście wcześniej, że jechałem na zakupy. Kupiłem świeży twaróg półtłusty, ale w mojej lodówce, którą tu widzicie, był stary twaróg półtłusty, który był jeszcze sprzed porodu i tak dalej, te rzeczy zostały. No i ja przyjechałem, wrzuciłem to wszystko do lodówki, no i robiłem sobie śniadanie. No i niestety wziąłem ten stary twaróg półtłusty przez przypadek i nie zauważyłem. I ostatnie 2 dni przeleżałem na kanapie tutaj, z lekkimi wyjściami do toalety. Nie będę tutaj szczegółów opisywał, no ale była lekka wojna, że tak powiem. Idziemy na pierwszy trening po tym zatruciu. To czy się będę źle czuł, to nawet nie jest pytanie, tylko jak bardzo się będę źle czuł. Nie było najgorzej, ale najlepiej też nie. Przerażające jest to, jak takie 2 dni zatrucia mogą cofnąć. Nawet nie siłę, tylko jakąś taką energię w człowieku, bo odczuwalne jest to dosyć sporo. I pewnie minie kilka dni takiego normalnego jedzenia i normalnych treningów, żeby wrócić do siebie, ale myślałem, że będzie gorzej. Paweł mnie zaskoczył bardzo, jako sportowiec, jako piłkarz, no. Jest bardzo inteligentnym gościem. Nie, teraz to pod kamerę mówię. To źle świadczy o tych piłkarzach, z którymi współpracowałeś. Zawsze miło się zaskakiwałem. Okay. No, bo wiadomo, troszeczkę, zwłaszcza tam jak zaczynałem, powiedzmy, swoją ścieżkę zawodową, no to było takie przeświadczenie o piłkarzach, że... Że debile. No, można też tak powiedzieć, ale że powinni po prostu grać, a nie mówić za dużo. Za dużo, nie? A nie wiem, no może... Wiesz, jak to działa? Świat idzie dalej. Nie, wiesz, jak to działa? Bo jest jeden debil, jakiś X. No zawsze, w każdej grupie społecznej. I ten debil najlepiej się klika, gdzieś tam, wiesz, tak. w internecie.
i ludzie później przez pryzmat jednego debila biorą całą populację, całą populację, nie? I jest bardzo dużo ogarniętych piłkarzy. Na pewno. No ale ze 100 pewnie 3-4 jest takich, że patrzysz się na nich i mówisz, co za gamoń, nie? I dzisiaj zrobimy sobie BFR. Zresztą od 6 tygodnia już zaczęliśmy pracę z treningiem okluzyjnym, który polega na ograniczeniu dopływu krwi do mięśni w trakcie wysiłku. Ma to na celu trochę zmianę zasad gry, ponieważ już od razu możemy obciążyć fizjologicznie włókna szybko kurczliwe, które troszkę później w wysiłku się załączają, bo na początku głównie pracują włókna wytrzymałościowe. Im dalej idziemy w wysiłek, tym te włókna szybko kurczliwe się włączają, albo też niezależnie od długości tego wysiłku, bardziej pod obciążeniem one się też potrafią włączyć. Tutaj od razu przechodzimy na trening obciążający te włókna szybko kurczliwe, które są odpowiedzialne właśnie za największy rozrost. One są podatne właśnie na tą hipertrofię, one zwiększają swoją objętość właśnie podczas treningu oporowego. Jakie mamy korzyści z tego treningu? Że nie musimy wchodzić na duże ciężary. Możemy zacząć sobie tak naprawdę od 30% powtórzenia maksymalnego, żeby już obciążyć te włókna szybko kurczliwe. Tak naprawdę w treningu siłowym zawsze się mówiło, że aby doszło do hipertrofii, czy też zwiększenia siły mięśniowej, trzeba użyć obciążenia większego niż 50% powtórzenia maksymalnego, a właśnie ten trening okluzyjny trochę to zmienia, bo już z 30% potrafimy wpłynąć na te włókna szybko kurczliwe. Ja mam takie odczucie, jak to zwalniam, jakby takie uczucie, jakby się chciało sikać i później to spuszczasz, masz taką ulgę i właśnie co się wtedy dzieje, bo to też jest chyba interesujące, nie? Że w momencie, kiedy to puszczasz, to ten ucisk, co się wtedy dzieje? W trakcie treningu okluzyjnego dochodzi do nagromadzenia mleczanu, no i to jest rzeczywiście dość nieprzyjemne uczucie. To jest to odczucie tej pompy mięśniowej, prawie że do upadku mięśniowego, że załóżmy dla bicepsa podnoszę sobie nóżkę Pawła i już robię załóżmy 100 powtórzenie, już nie mam siły, czuję taką pompę. No i to można wywołać bardzo szybko właśnie tym treningiem okluzyjnym. I w momencie, kiedy już puszczamy tę opaskę z powrotem, tak żeby krew zaczęła płynąć do tych mięśni, no, czuję się na pewno dużą ulgę, bo te metabolity mogą wrócić z powrotem tam, gdzie ich miejsce. Ponadto jest bardzo duży wyrzut takiego insulinopodobnego czynnika wzrostu oraz hormonów wzrostu. A to są dwie substancje, które mocno oddziałują właśnie na hipertrofię, czyli budowanie masy mięśniowej. Teraz staje się to coraz modniejsze, zwłaszcza w rehabilitacji, gdzie mamy problem właśnie z tą atrofią mięśniową. Sprzęt kupiłem tak naprawdę za ponad 2000. Uważam, że to jest bardzo dobra inwestycja. Korzyści za tym płynące są niezmiernie istotne dla procesu rehabilitacji. To gdzie to można Robert kupić takie coś, jakby ktoś chciał? W internetach. Osobiście kupiłem na stronie elektrostymulatory.net. Oczywiście to nie jest metoda dla każdego, żeby teraz nie było szału po tym. Też nie jestem aż takim influencerem przecież. Wszystkie elektrostymulatory, serwery normalnie mają zajechane. Dobra. Dokładnie. Także jest też szereg przeciwwskazań i tak naprawdę, żeby zacząć po operacji trening okluzyjny, warto na pewno odczekać do tego 6 tygodnia i też zapytać pacjenta, czy nie ma problemów właśnie sercowo-naczyniowych, nie ma też tendencji do zakrzepów, czy nie przeżył wcześniej jakiegoś zakrzepu. To są sytuacje, gdzie absolutnie to jest przeciwwskazane. To co, idziemy to przetestować na salce? Kurwa! Trening trwa 11 minut na przykład, ale wolę robić godzinę innego niż 10 minut tego, szczerze. Zróbmy porównanie tylko jeszcze. Dzisiaj szczerze nie jest najgorzej jeszcze. Ty, powiem ci, że nawet jest większa niż... Znaczy, robi się większa, nie? To na pewno. Robi się większa. Ale widać, że jest taka nabrzmiała, jakkolwiek to brzmi. Dzień dobry, telewizja Sportowa House. Ma pan coś do powiedzenia? Nie, to nie, dziękuję. Nie mam teraz ochoty na żarty. To był właśnie ten trening. Pierwszy rodzinny spacer. Zobaczcie, jak się bujam po ośce swojej tutaj w Poznaniu. Z tej strony światło jest
Tory były złe. Tory były złe I światło też było złe. światło też było złe. Pierwszy spacerek z moją córcią. Większe problemy sprawia nasz pies niż nasza córka, więc mamy psa do oddania, Jack Russell Terrier, 7 lat. Zestawem karmy jak trzeba jeszcze, bo niedawno kupiliśmy. Dziękuję Wam za ten odcinek. To był ostatni okres z mojego życia, tak naprawdę, bo widzieliście też rzeczy pozatreningowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dajcie znać, jakie typy tych odcinków lubicie, czy te takie stricte bardzo merytoryczne, jak z dietetykiem, czy z fizjo, czy wolicie właśnie w ten sposób, żebym to robił, czyli trochę lifestyle'u, trochę merytoryki. Zostawcie swoją opinię w komentarzu i oczywiście, jak na sam koniec, muszę Was poprosić o lajki, suby. Dzięki, cześć.